Siema, tu Wahacz. Nowy Opel Frontera zerwał ze swoim bardziej terenowym dziedzictwem i stał się typowo asfaltowym crossoverem, co biorąc pod uwagę rynkowe trendy ma sens. Jest też przy okazji najtańszym crossoverem w ofercie producenta. Sprawdźmy, czy warto się nim zainteresować na przykładzie wariantu hybrydowego. Frontera poza tym występuje jako elektryk, który jest jednak o 15-25 tysięcy złotych droższy od spalinówek, więc idąc tropem najtańszego crossovera Opla, to właśnie na egzemplarzach z benzyną pod maską warto się skupić. Nazwa Frontera została odrestaurowana przez producenta po 20 latach rynkowego niebytu i obecnie oznacza ona przednionapędowego crossovera mającego 438 cm długości i 179 cm szerokości i pomimo tego, że jego gabaryty nie są jakieś ogromne, to model ten może zabrać na pokład nawet 7 osób. Ja do jazdy dostałem jednak wariant 5-miejscowy. Konstrukcyjnie Frontera jest bliźniacza z nowym Citroenem C3 Aircross, z którym dzieli ogólną bryłę nadwozia, ale jednak odczuwalnie różni się od francuskiego auta designem, bo w Oplu mamy bardziej stonowane i powiedzmy techniczne kształty z charakterystycznym czarnym pasem pomiędzy lampami, który w nomenklaturze stylistycznej marki nosi nazwę Visor. Dla mnie efekt końcowy jest ok, jak ktoś poszukuje bardziej stonowanego stylistycznie crossovera, to powinien być Fronterą usatysfakcjonowany. Frontera występuje też w dwóch wersjach, Edition oraz prezentowanym GS. Ta druga, poza lepszym wyposażeniem, wprowadza też pewne zmiany stylistyczne, to znaczy na zderzakach pojawiają się srebrne dokładki, logo na froncie staje się czarne, a felgi mają inny wzór. Konkretnie zamiast bazowych 16-calowych stalowych mamy 17-calowe aluminiowe. Wnętrze samochodu utrzymane jest w podobnej stylistyce co nadwozie, bez żadnych finezyjnych kształtów, ale moim zdaniem przyjemnie się ono prezentuje i nie jest w nim też zbyt nudno. Tutaj z kolei spotkać można rozwiązanie Pure Panel, które opiera się o dwóch 10-calowych ekranach przed kierowcą, w pewnym stopniu połączonych optycznie poprzez otoczenie. Zegary są jednak osłonięte daszkiem, więc design współgra tutaj z rozsądkiem. Sympatycznym drobiazgiem w tej ogólnie ponurej dosyć kolorystycznie kabinie są takie materiałowe taśmy na tunelu środkowym z wizerunkiem samochodu. Mogą być one albo luzem, albo można je zapiąć i będą się trzymać. Z tego co widziałem w zdjęciach z konfiguratora, obecne są one w każdej z wersji. A dodatkowe naszywki na drzwiach zarezerwowane są już dla odmiany GS. Poza tym w kabinie mamy twarde materiały. Opel postarał się, aby w tych najbardziej eksponowanych miejscach były najładniejsze, chociażby na podszybiu jest plastik o przyjemnej dla oka fakturze, też nie błyszczący się w słońcu. Tutaj jest gumowana wstawka, więc jak coś się włoży, to nie będzie się rysowało ani przesadnie latało. Podobają mi się także te srebrne wstawki. Jeśli chodzi o te najbardziej eksponowane miejsca, to najgorzej wypadają drzwi w tym obszarze. Tutaj już jest ok, tutaj jest faktura inna, ale tutaj ten plastik wygląda dosyć tanio. On obecnie jest także w niższych obszarach, ale tam nie zwraca na siebie uwagi. Na plus wypada brak jakichś dużych ilości fortepianowej czerni. Detale zostały wykonane odpowiednio precyzyjnie. Podczas użytkowania nic nie wydawało tutaj także niepożądanych dźwięków. Układ hybrydowy Frontery to konstrukcja dobrze znana z innych modeli koncernu Stellantis i opiera się ona o silnik benzynowy 1.2 turbo, będący spadkobiercą 1.2 PureTech, ale gruntownie zmodernizowany z zastąpieniem chociażby paska rozrządu łańcuchem czy kilkoma innymi zmianami, więc warto brać to pod uwagę. Formalnie mamy tutaj do czynienia z miękką hybrydą, przy czym jej działanie zbliżone jest do zwykłych układów HEV, ponieważ Frontera pozwala także na jazdę krótkich dystansów w trybie elektrycznym. Odpowiada za to silnik elektryczny o mocy 21,2 konia mechanicznego, podczas gdy benzyna ma albo 100, albo jak w przypadku egzemplarza testowego 136 koni, a łączna moc układu to 110 lub 145 koni mechanicznych. Jazda tylko na prądzie możliwa jest głównie w mieście, gdzie delikatnie obchodząc się z pedałem gazu, można toczyć się w ten sposób w korkach czy przyspieszać. Musi być to jednak lekkie wciskanie gazu, a przy prędkościach pozamiejskich benzyna wygaszana jest wyłącznie podczas wytracania prędkości, a każde wciśnięcie prawego pedału kończy się jej odpaleniem. Zatem rozwiązanie z Frontery wypada traktować jako coś pośredniego pomiędzy taką typową miękką a zwykłą hybrydą, co nie zmienia faktu, że obecność takiego układu wpływa pozytywnie nie tylko na ekonomikę, ale także płynność jazdy chociażby we wspominanych korkach. Tak dobrze niestety nie jest, gdy benzyna budzi się do życia, bo czasami jej dołączenie do akcji było niezauważalne, ale sporadycznie, ale zbyt często, żeby to zignorować, moment, gdy auto solidnie dzięki niej zaczynało przyspieszać, okupiony był lekkim szarpnięciem do przodu. Odczuwałem to tylko przy niskich prędkościach, bo przy wyższych już nie występowało, no ale warto ten fakt zaznaczyć. Tak samo uwagę zwraca sposób zestrojenia rekuperacji energii, ponieważ domyślnie jest ona odpalona w trybie D i nie znalazłem łopatek czy jakiegoś innego sposobu,
to, aby ją wyłączyć. Skutkuje to tym, że auto zwalnia po puszczeniu gazu i nie jest to mocne, ale jak na miękką hybrydę odczuwalne i jak dla mnie po prostu wymaga przyzwyczajenia. Nie jest to wada, a cecha testowanego modelu, chociaż wciąż wolałbym, aby można było to zupełnie wyłączyć. Silnik, gdy pracuje, ma dosyć warkoczący dźwięk, w którym bez problemów odczuć można, że mamy do czynienia z konstrukcją trzycylindrową. Benzyna sprzęgnięta jest sześciobiegową automatyczną skrzynią, która na szczęście zdaje się nie trzymać przesadnie niskich obrotów. Tak dokładnie tego zweryfikować się nie da, bo auto nie ma obrotomierza, ale na ucho czasami trochę pojawiało się pogorszonego, świadczącego o niskich obrotach dźwięku, ale nie tak, aby to było dla mnie dokuczające. Taka jest po prostu charakterystyka 1.2 turbo. Skrzynia ogólnie działa według mnie ok. Nie jest to może jakaś super szybka konstrukcja, ale do auta mocy Frontery moim zdaniem wystarczająca, no i też biegi zmieniała płynnie. Jeśli chodzi o dynamikę układu hybrydowego, to tak auto przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi do takiego samochodu są moim zdaniem wystarczające, jeśli ktoś nie ma w planach jakiejś ostrej jazdy, a po prostu taką normalną, do której Frontera została stworzona. Warto brać poprawkę, że mówię tu o doświadczeniach z samotnych podróży tym samochodem, bo po załadowaniu jej chociażby 7 pasażerów mogłoby być gorzej i przy takim stylu użytkowania polecałbym mocniejszy wariant hybrydy do tego modelu, a nie słabszy. Pod kątem spalania samochód w Warszawie potrzebował średnio 6 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki wynosiły około 5,5 litra, a jadąc na drodze ekspresowej rosły do mniej więcej 7 litrów, zatem nie jest źle, ale też jak na napis hybrid przy nazwie silnika bez szału. Samochodem ogólnie jeździło mi się przyjemnie, także ze względu na sposób prowadzenia, który jest neutralny. Nie ma tu żadnej możliwości ingerencji trybami jazdy w układ kierowniczy, ale zapewniał mi on odpowiednią pewność prowadzenia, bez jakichś luzów i z rozsądnie dobranym oporem. Nie wyróżnia się on niczym, ale jadąc zwykłym tempem też nie można mu nic zarzucić. Zawieszenie auta jest także umiarkowane. Nie jest to może poziom ukierunkowania na miękkość Citroena i auto trochę sztywniej zachowuje się na większych nierównościach, ale w połączeniu z dosyć grubymi oponami ja na wygodę nie narzekałem, ten efekt potęgowały też przyjemne fotele. W mieście Opel Frontera ma dosyć lekko pracującą kierownicę i jest dosyć żwawy podczas manewrowania w takich warunkach. Bryła nadwozia powoduje, że wyczucie jego krańców nie jest trudne, mamy duże szyby i dosyć pionowo padające krańce maski czy tyłu. W wersji GS w standardzie pojawia się kamera cofania, która oferuje dosyć kiepską, ale w pełni używalną jakość, o ile działa. To znaczy zauważyłem, że czasami obraz z niej był zupełnie czarny, czasami bardzo ciemny, a raz praktycznie biały od przepalenia. Przypadłość tę udało mi się przypisać do sytuacji, gdy po przekręceniu kluczyka w pozycję zasilania osprzętu szybko przekręcałem go dalej, aby odpalić silnik. Wtedy w kamerze jakby zawieszał się dobór ekspozycji, co skutkowało takim efektem. Gdy odczekiwałem chwilę, aż odpalą się ekrany i cały osprzęt i dopiero ponownie włączałem samochód, wszystko było już ok. To był jedyny poważny problem z elektroniką, jaki napotkałem podczas testu. Skoro wspomniałem o kluczyku, to dopowiem, że w Fronterze obecnie są zawsze w formie scyzoryka, bo auto nawet w opcji nie oferuje niestety dostępu bezkluczykowego. W Fronterze dostaje się system inforozrywki z podstawowym stylantisowym oprogramowaniem, co oznacza chociażby brak możliwości personalizacji ekranów domowych widgetami, te sekty są tutaj na sztywno. Mamy też ekran o trochę niższej rozdzielczości, ale wciąż moim zdaniem jest on ok. Mamy też żywe kolory, tutaj bardzo dobrą płynność, więc nie ma co się tego specjalnie czepiać. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to jest ona standardowa, jest system audio, jest także nawigacja fabryczna, w wersji GS się ona pojawia w standardzie, ale jest także możliwość podpięcia bezprzewodowo Android Auto i Apple CarPlay i to jest moim zdaniem optymalny scenariusz, aby korzystać z tego systemu. Ten ekran akurat jest do niego dobrze dopasowany, też tymi kontrolkami cały czas po lewej stronie. Ustawienia są bardzo szczątkowe, tylko system audio, wyświetlacz i to by było na tyle. Ogólnie system ten oceniam pozytywnie, ze swoich zadań wywiązywał się bez zarzutu.
Trochę rzeczy związanych z działaniem samochodu dostroić można także na zegarach i nie jestem zwolennikiem tego pomysłu, ponieważ te przełączniki, chociażby związane z asystentami bezpieczeństwa, powinny być obsługiwane dotykiem z prawego ekranu, ale wynika to zapewne z faktu, że o ile ten lewy jest zawsze w standardzie, to ten prawy już nie, o czym powiem trochę później i pewnie dlatego te uniwersalne ustawienia umieszczono tutaj. Jest to fakt, zostaje mniej wygodne rozwiązanie, ale na szczęście niezbyt często trzeba tutaj zaglądać, więc nie jest to poważny problem. Z tych bardziej codziennych wskazań mamy te podstawowe, to znaczy parametry jazdy, przepływ energii i to by było na tyle. Nie ma żadnych bardziej zaawansowanych typu mapa, ale wszystko co potrzebne jest. Co najwyżej tutaj, biorąc pod uwagę, że ten wyświetlacz jest całkiem spory, dla chętnych zrobiłbym bardziej takie łączone widoki, chociażby żeby tutaj były dodatkowe informacje z lewej, inne informacje z prawej. Byłoby to trochę lepsze, nie trzeba było się tak bardzo przełączać, no ale wciąż jest ok. Na czytelność nie ma co narzekać. Sterowanie menu na zegarach odbywa się przy pomocy przełącznika z prawej strony kierownicy. Po rogach mamy przyciski odpowiadające za asystentów bezpieczeństwa. Z prawej strony obsługuje się telefon oraz system audio. Nie podoba mi się tylko jedna rzecz, to znaczy gdy się wciśnie ten przycisk wyciszający, to faktycznie muzyka się wycisza, ale nie pauzuje. Gdy mam połączone Android Auto, wolałbym zdecydowanie, gdyby się pauzowała. Poza tym rozmieszczenie jest moim zdaniem wygodne, łatwo można się do tego przyzwyczaić. Przełączanie się z kolei pomiędzy tymi komputerami podróżnymi, podstawowymi parametrami odbywa się poprzez wciskanie prawej manetki. W testowanym Oplu zawsze dostaje się fizyczny panel klimatyzacji, w podstawie mamy manualną z pokrętłami, a w wersji GS w standardzie obecna jest automatyczna. Projekt tego panelu jest bardzo wygodny moim zdaniem, nie ma żadnych problemów z jego obsługą. Trzeba brać poprawkę jednak, że klimatyzacja w tym modelu jest tylko jednostrefowa. GS oferuje też w standardzie indukcyjną matę, znajduje się ona tutaj. Zawsze z kolei dostaje się z przodu dwa porty USB. Na tunelu środkowym nie ma zbyt wielu rzeczy. Jest wybierak zmiany biegów, a także zaciąganie hamulca postojowego. Z kolei wyłącznik asystenta prędkości ISA jest po lewej stronie kierownicy, wystarczy dłużej przytrzymać ten przycisk. Z tyłu mamy kolejne dwa USB-C, jest także gniazdo 12V, jedno USB-A na pokładzie, moim zdaniem tak awaryjnie by nie zaszkodziło. Cennik samochodu, tak jak mówiłem na wstępie, opiera się o dwie półki wyposażeniowe i można je zestawić z dowolnym silnikiem z gamy, co wypada na plus. Podstawowe Edition jest typową propozycją, jeśli ktoś po prostu chce mieć możliwie tanie auto do jeżdżenia i wystarczy mu taki niezbędny, powiedzmy, poziom wyposażenia, bo samochód w tej odmianie ma elektrykę szyb i lusterek, manualną klimatyzację, światła LED, tempomat czy czujniki parkowania z tyłu. Jedynym poważnym i zawstydzającym jak na współczesne standardy brakiem jest moim zdaniem absencja ekranu z prawej strony tego środkowego. W jego miejsce mamy tylko uchwyt na smartfona i jest to straszna bieda, poza tym jednak jeździć się da. W GS już takie sytuacje nie występują, a dochodzi też samo ściemniające się lusterko, automatyczna klima czy kamera, które pokazywałem, przyciemniane szyby też, akcenty stylistyczne czy trochę innych drobiazgów, które moim zdaniem długoterminowo warto jest mieć, jeśli się nie patrzy wyłącznie na cenę zakupu. Do Edition zamówić można jednak kilka opcjonalnych pakietów, które mogą uzupełnić najbardziej istotne dla danej osoby braki, wciąż bez dobijania ceny do poziomu GS, więc w takim scenariuszu zainteresowanie się podstawą również ma sens. Dopłata do mocniejszego silnika hybrydowego to 6000 zł, a później są już elektryki, które operują na trochę innej półce cenowej. No i też do nich nie można zamówić trzeciego rzędu siedzeń, występuje on wyłącznie w hybrydzie w wersji GS. Obojętnie co się wybierze, Frontera jest wciąż dosyć budżetową propozycją w ofercie Opla i o tym nie można zapominać, że nie ma co w niej liczyć na chociażby aktywny tempomat nawet w opcji, kamery 360 stopni czy dostęp bezkluczykowy, o którym już mówiłem. W odmianie GS mamy jednak taki poziom, że mnie do komfortowej jazdy niczego nie brakowało. Chcąc mieć takie auto jak testowe, można mieć je także za 1230 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym, a widzowie kanału po wpisaniu w uwagach do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowy transport wybranego modelu. Link jest w opisie filmu. Frontera nie została wyposażona w żadne dekoracyjne źródła światła we wnętrzu, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały z domieszką niebieskiego na ekranach. Zatem jeśli chodzi o wrażenia estetyczne, to są one mocno zwykłe w tym samochodzie, ale jeśli chodzi o czytelność, to nie można się przyczepić. Jeszcze jest ona potęgowana przez fakt, że wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła.
Przednie światła w testówce mają kształt segmentów do jazdy dziennej, które można skojarzyć z innymi Oplami z ostatnich lat, z pewnym urozmaiceniem w postaci rozdzielenia segmentów poziomych. Wszędzie z przodu są LEDy. Tak samo sytuacja wygląda z kierunkowskazami w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy dosyć prosty kształt świateł bez większych bajerów i tak jak trudno jest się tym oświetleniem zachwycać, tak trudno jest je też krytykować. Z jednym wyjątkiem, to znaczy podświetlenie tablicy rejestracyjnej zdecydowanie moim zdaniem powinno być LEDowe, a ma zwykłe żarówki. Światła LED frontery to najprostsze rozwiązanie tego typu, to znaczy nie wyposażone w żadne funkcje adaptacyjne, a dodatkowo opierające się o odbłyśniki, a nie soczewki. Precyzja odcinania obszaru jasnego od ciemnego jest w nich przeciętna, moc świecenia przyzwoita. Całościowo ani nie wyróżniają się one niczym na minus, ani na plus, takie zwykłe światła. Na tylnej kanapie, po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też nie mógłbym narzekać, ponieważ nawet konkretnie się prostując, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki solidny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa frontery nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma 460 litrów pojemności. Dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, niezbyt duży otwór, znaczy wysokość jest ok, ale jest on dosyć wąski, a także regularne kształty. Na bocznych ściankach z obu stron mamy kieszenie w nadkolach, są także haczyki na jakieś torby. Podłoga jest dwupoziomowa, albo może być w wyższym położeniu, tak jak przed chwilą, albo można ją sobie obniżyć i sytuacja wygląda wtedy tak, jak widać. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1600 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, Opel Frontera to taki neutralny, rozsądny crossover i właśnie to postrzegam za jego zaletę, która może kusić klientów, bo producent nie postawił tutaj na jakiekolwiek udziwnienia, na przykład w sposobie obsługi, a dokładając do tego przyjemny i nie sprawiający problemów sposób prowadzenia czy design, w którym nie widać budżetowości, dostaje się po prostu solidne auto w nie jakiejś ogromnej cenie, które też dla części klientów może mieć plusa ze sprawą opcjonalnego trzeciego rzędu siedzeń. I to wszystko, co przygotowałem o Fronterze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!